Naprawdę nie rozpoznaję, kto jest dziewczynką, kto chłopcem. My tu jesteśmy z dnia na dzień coraz chudsi i trzeba po prostu w paskach robić dziury. Wdrapujemy się na górę Olosipa, 1704 metry, ale piękna przyroda. Oni idą do góry, a ja tutaj filmuję. Strasznie mi się te drzewa podobają. Te takie o tutaj, ale te też są fajne. Te wyglądają jak kaktusy takie duże. No i tak wygląda w ogóle rzeka. Wyobraź sobie, że jest końcówka pory deszczowej, czyli po prostu ta rzeka powinna być pełna, a jest sucho. No i co? Taki rok bez wody. Nie ma wody, będzie bieda. Tutaj właśnie problem jest z wodą. No i znalazłem takie źródełko, taki basenik. No to wziąłem, się wymyłem, wykąpałem i bluzę wyprałem, bo ten kierowca boda, no tak jechał, że myślałem, że wymiotuje po prostu jak z nim jechałem. Ale Maciek ze mnie polewał, bo on siedział za mną. Śmierdziało po prostu zbutwiałym mięsem. No i mówię, przyklejony do niego całą drogę. No i trzeba było się wyprać. Więc wyprałem ciuchy, wymyłem się, idziemy dalej. A droga robi się coraz ciekawsza, bo przyroda tutaj naprawdę zadziwia. Tu chłopaki robią węgiel drzewny. O, i tak go później tutaj biorą. Ale pięknie pachnie, jeszcze ciepły. Albo od słońca, nie wiem. Ja sobie zaraz zjem kawałek. Normalnie, który po prostu palisz w niej i gaz uzyskujesz. Pogryzłem. Dobry. No i takie właśnie wymyte rzeki. Totalnie suche. A ja żuję węgiel drzewny. Te upały dają się we znaki. Naprawdę. Normalnie powinniśmy wchodzić na taką górkę bez mrugnięcia okiem, a tutaj zadyszka. Ale i tak żeśmy się u Renaty bardzo mocno zregenerowali. Nie pamiętam ile dni jesteśmy. 4 albo 5. Nakarmiła nas. Wypoczęliśmy. Odpoczęliśmy też od tych autobusów, busów, tego ścisku, hałasu, zgiełku. No tu nie mamy jak naprawdę raj. Warunki mega komfortowe. Dzisiaj pierwszy raz wzięliśmy prysznic. Wielkie wydarzenie dla wszystkich, super. Było naprawdę świetnie. Komfort życia się poprawi kilkukrotnie, to nie mam wątpliwości. No i dzisiaj właśnie ta góra. Na jutro ruszamy dalej. W stronę Zambii musimy jakiś plan opracować, bo w sumie nie wiemy co robić, dokąd jechać. Chcielibyśmy uniknąć dużych miast i po prostu dosiąść się gdzieś po drodze, ale kompletnie nie wiemy jak ten pociąg tam jedzie. Będziemy się orientować, tylko problem jest z netem, nie działa, więc też jest kłopocik, żeby cokolwiek sprawdzić. Ale będziemy pytać, może ktoś coś poradzi. To jest całe mnóstwo kwarcu, takiego bardzo ładnego, przeźroczysty, żółty. Diamond here. Diamond? I think I found diamond, look at this. Looks like diamond. Yeah. No fajne, przeźroczyste kawałki. Coraz bliżej tej góry. Droga jest po prostu piękna. W ogóle fajnie się idzie. Roślinność mega egzotyczna. Co chwilę mijamy jakieś ciekawe kwiaty. Renata już sporo z tych roślin poznała i coś tam nam opowiada. A generalnie będziemy się wtrapywać na tą górę. No tutaj nie ma żadnych szlaków turystycznych, więc będziemy musieli pójść przez te ciernie. Wygląda jak mimoza, ale to nie jest mimoza. Takie różne formy skalne. No i kwarc przeźroczysty. Mika, to są chyba te złote odcienie. O, to jest mika. Bardzo ładnie wyglądają, błyszczą się w słońcu. Jakieś krzyki słyszę i wrzaski i mówią, że tam ludzie z małpami walczą. Patrz na to. Co masz? To miałem w bucie, jak skakałem, to mi się wbijało w nogę. Mówiłem, że wyglądasz mi na masochistę. To my idziemy zobaczyć te małpy tam? Jak chcesz zginąć, to zasuwaj na górę. Nie chcę. No dobra, ale jak on jest stamtąd przegonił, to one mogą tu przyjść. Tak, to mamy Masaja, który chyba. A, no on ma teraz 4 rodzaje broni. Najwyżej da jedną maczetę. O, jakie piękne kawałki kwarcu. Szkło, to jakbyśmy szli po szkle. Patrz, jaki ślimaczek piękny. Ło, ciężki. Coś się z niego wylało na mnie, to nie był może dobry pomysł, żeby go tak obracać. Teraz rękę bym wytarł. Może w koszulkę tego gościa. A wody już nie ma. Są też tutaj grzyby w lesie, w górach, ale nie wiem co to za grzyb. No jeść go nie będziemy. Ładnie, naprawdę. Piękny, piękny kolor. A my idziemy dalej. Cały czas słyszymy w oddali dzikie wrzaski. Jakieś walki pomiędzy ludźmi a małpami. No idziemy w tamtym kierunku, zobaczymy co tam się odbywa. Duży fajny owoc i w ogóle teraz się tak zrobiło mega gęsto, mega zielono, że przez te haszcze się nie da przejść. Zupełnie się zmieniła przyroda. No tu mamy sporo papirusa. Aż paragus. W ogóle tak się fajnie zmienił klimat. Jesteśmy jakby trochę w dżungli, cytując klasyka. Patrz na to.
No co? Wow, ale mrówki zapieprzają. Rzeka mrówek. Ależ wypatrzyłeś, gościu. Jak one zasuwają. Ile ich jest. No to lepiej w to nie wdepnąć. Piękne miejsce. Takie zetknięcie buszu z dużymi przestrzeniami. Bardzo lubię, bo jest fajny widok. Tak, zapach tu jest, no nie da się tego opisać, ja jestem oszołomiony. A co to za roślina z takim kaktusem tutaj, takim owocem dużym? To nie jest jadalne, to jest taka, jak to Jangu mówi, że to jest jedzenie dla węży. Okej. Ale pachnie. Pierwszy raz w życiu czuję tak intensywny zapach chyba, naprawdę, lasu. A on z jednej strony jest delikatny. Tak, jest delikatny, ale jest tak jakby miał milion składowych. Po prostu mnóstwo subtelności. Podejrzewam, że każda roślina, którą się zerwie, inaczej pachnie. A że jest wilgotno, to po prostu jest fantastyczny efekt. Ja tak co chwilę idę, skudbię różne rośliny i wącham, bo te zapachy są tak dla mnie nietypowe, że po prostu to jest bajka. Natomiast boję się, że zaraz skubnę coś, ale mocne, czego skubnąć nie powinienem, albo coś raczej mnie skubnie, jak będę tak skubał. No i tak, te setki roślin, jak nie tysiące różnych mikroorganizmów dają zapach, bo jest bardzo gorąco i bardzo duszno i bardzo wilgotno. W ogóle ta koszula mi nie schnie, gdzie do tej pory, jak zrobiłem taką akcję, po 5 minutach była sucha. Czyli świadczy to o tym, że tu jest niewiarygodna wilgotność w powietrzu. Ale zapach. Normalnie powiem wam, żebym tu cały dzień siedział i tylko wciągał i się inhalował. Jest to dla mnie tak nietypowe, że po prostu szok. Biorę je, próbuję. To chyba to, nie? No, jak szczawik. I pokój, very good. Dobre źródełko. No, Ale to jest jakiś dziwny smak ma, ale kwaśny. jak szczaw. Jak szaf, szabiany ma. Jak szczawik, No. Niemczech. To się je razem z łodygami? Łodygi są twardsze, mniej ten, możesz sobie wybrać te kolitki. No, wszystko jest dobre. Nie jest to moja ulubiona potrawa. No to już teraz idziemy na szagę. Jangu tam maczetą na początku coś tam próbuje drogę torować. Wspinamy się coraz wyżej. Taka oto panorama. Cały czas jeszcze w dżungli, w buszu, ale już troszkę inna roślinność. Z tego kwiata wyrasta bardzo często kolejny taki sam kwiat, jeszcze czasami potrafi być trzeci, Aha. czyli tak wysoko. I to jest roślina użytkowa. I z tego się Przyjemnie. robi herbatkę, zarówno z liścia, jak i z łodygi, jak i Fajny z korzenia. To jest roślina genialna dla kobiet na wszystkie problemy kobiece, czyli Aha. nasze mięśniaki, No. obfite miesiączki, jakieś takie kłopoty, właśnie torbielowatość, to herbatki, napary, kąpiele z tym genialne. Drapujemy się coraz wyżej i z każdą minutą widoki coraz bardziej spektakularne. Pięknie całą okolicę widać. 1700 metrów. Przed wyżej niż Śnieżka. A upał i gorąco. Chociaż roślinność się zmieniła. Tutaj Renata mówi, że kolonizatorzy wydobywali na tej górze jakieś minerały, nie wiadomo jakie, bo później zabili wszystkich lokalnych ludzi, którzy... A, kolonizatorów zabili. Jak to by... A, okej, dobra, ja myślałem, że lokalesi wydobywali dla kolonizatorów i kolonizatorzy ich zlikwidowali. Nie, oni Nie. zostali zlikwidowani. Zlikwidowani. I się skończyła historia wydobycia. Aha, ale zlikwidowani przez miejscowych? Tak. No i dobrze. Co się panoszyli? Nie po swoim terenie. Raczej Chrystus. Dostali kurna taką maczetą i z pałki w oko, to koniec. Niech mi tu więcej żaden kolonizator nie przyjeżdża. Jesteśmy na szczycie. Tutaj jest jakieś wyrobisko, kopalnia stara właśnie, słynna. Diamond. Ty mówisz, że diamenty. A może tam jest jakiś szyb, do którego można wejść? No możesz ten kawałek zobaczyć, uwaga. Oczywiście, sztolnia. Zasypana, ale też tu chłopaki grzebali na tej górze. Ewidentnie. Omolode, omotitio, eleolade. Awoyo, omolode, omotitio, eleolade. Omolode, omotitio, eleolade. Yemaya, omolode, umbateteo, eleolade. Omolode, omotitio, eleolade. Awoyo, omolode, omotitio, eleolade. Omolode, omotitio, eleolade. Yemaya, omolode, umbateteo, eleolade. Tak właśnie się przeciskamy. Renata z tyłu z baczkiem, Jangu z przodu, ale mrowisko wielkie. Utknęliśmy. Oluba chikini, To jest fajne. Oluba chikini mayelewo, Oluba tolo. Już
są wszędzie kolce, krzaki. Trzeba uważać też gdzie się staje, bo przed chwilą było mrowisko, w które można było wdepnąć. A te mrówki wyglądały ciekawiej niż nasze. No, dosyć miękkie. Sandary masz To jak mega mirabelki ciepłe. trochę wyglądają. A on to zjada jak cukierki. O, ale to kurestwo niedobre. A on to zjada jak cukierki za całą garstkę. Naprawdę? Ja pierniczę. Maćko, witajcie tego czerwonego. Ale świństwo. Maciek, to jest taki fajny owoc, ale... Idzie się po buszu i takie rarytasy się mija. Patrz jakie drzewo. Śliczne. Kora taka wyskubana, mało gałęzi w środku i na górze taka piękna korona. A dookoła góry wspaniałe tereny. No ładny trekking, naprawdę. Wdrapaliśmy się na tą górę. 1760 metrów wysokości ma ta góra. No i fajne w sobie miejsce nawet, żeby sobie rozstawić namiot i kimnąć. Tylko sami byśmy tu nie dotarli, nie ma szans. Po prostu trzeba brać miejscowych. No i mamy to szczęście, że Renata jest tutaj już miejscowa od 2 lat, można powiedzieć. Więc tego typu imprezy mamy za darmo. Nie jest to komercja, nie musimy płacić. Prowadza tutaj naprawdę niewiele osób. Nam się udało jakoś z nią fajnie dogadywać. W ogóle super flow. Podobne spojrzenie na wiele rzeczy. W związku z powyższym no, traktuje nas jak przyjaciół. Chociaż spotkała nas pierwszy raz 5 dni temu, czy tam 4, nie wiem ile u niej jesteśmy. No ale jest naprawdę fajnie, więc dzięki niej poznaliśmy od kuchni życie Masajów, mentalność, filozofię, wszystko co dotyczy społeczności masajskiej. No i to jest świetna historia i tak sobie właśnie z Maćkiem gadamy, że jadąc teraz do Zambii, w sumie fajnie byłoby gdzieś tam w tej podróży wyhaczyć jakiegoś Polaka, który też mieszka w Zambii, albo kogoś, kto właśnie chciałby nam pokazać tą Zambię od kuchni i opowiedzieć, no bo samemu to byśmy nawet 10% tej wiedzy nie zdobyli, którą mamy teraz dzięki właśnie Renacie. No i tutaj za to wielka wdzięczność, naprawdę super. Poważnie. Tyle rzeczy, które poznaliśmy, to naprawdę coś. Samo to, że ci mieszkańcy tej właśnie osady, tej Bony, czy jak to się tam nazywa, traktują nas jak swoich, a nie jak turystów. To jest świetne, naprawdę. Mieliśmy absolutnie wyjątkową okazję po prostu poznać coś zupełnie nowego.